Cześć, dzisiaj zapraszam Was na test niewielkiego, ale dość mocnego głośnika od marki Tronsmart. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Przed nami kolejny głośnik od marki Tronsmart, których na moim kanale już było kilka. Były też naprawdę duże konstrukcje. Jak wpiszecie w wyszukiwarkę kanału słowo Tronsmart, to Wam się pojawią wszystkie recenzje. Dzisiaj będzie najmniejszy głośnik, jaki do tej pory się pojawił od tej marki. Taki można powiedzieć, prawie że kieszonkowy. Na pewno bardzo przenośny, z rączką do przenoszenia. Jest to Tronsmart Mirtune S100. Głośnik do kupienia za około 250 zł, więc cena przyzwoita, tym bardziej do jakości wykonania i jakości dźwięku, której należy się spodziewać po tej właśnie marce. I opakowanie wygląda tak. Mamy tutaj specjalny tryb Sound Pulse od tej marki, który ubogaca dźwięk. Taki obrazek i z tyłu więcej informacji. Wysoka jakość dźwięku oczywiście ocenię i przekażę Wam moje wrażenia. Do 20 godzin grania na jednym ładowaniu, czyli całkiem sporo. Tryb stereo, czyli można sparować dwa głośniki, żeby grały jednocześnie. Oczywiście są efekty LEDowe. Możemy konfigurować poprzez aplikację dźwięk przy pomocy equalizera i wodoodporność IPX7. Czyli mamy tutaj już taką całkiem dobrą wodoodporność, przede wszystkim odporność całkowitą na deszcz, na jakieś przypadkowe zachlapanie czy zwężacz, jak na przykład wiadro wody się wyleje, to temu głośnikowi się nic nie stanie. A wiadomo, że chociażby latem na grillu różne rzeczy się zdarzają. Jeśli wpadnie do basenu, no to macie 30 minut, żeby go wyłowić. Mniej więcej to oznacza klasa IPX7. W zestawie instrukcje i inne elementy papierowe, no i także nie za długi kabelek do ładowania USB na USB typu C. Ma on jakieś 60 cm, ale ten głośnik naładujecie praktycznie każdym kablem. Możecie też z powerbanku, też można go podpiąć powerbankiem, żeby po prostu grał dłużej. I co do samego głośnika, spójrzmy sobie, jak jest wykonany. Mamy gumowy pasek, który może służyć do przenoszenia czy do zawieszenia go na przykład na jakimś elemencie. Pasek jest solidny, można go też złożyć, wtedy jest tak bardziej na płasko. Z tyłu sztywna maskownica, tutaj zaślepka, gdzie mamy USB typu C, do ładowania port USB, gdzie możemy podłączyć pendrive'a, AUXa, gdzie możemy podłączyć urządzenie przewodowo, czyli telefon czy jakąś MP3, jeśli ktoś jeszcze ma coś takiego, i czytnik kart microSD, gdzie możemy odtwarzać muzykę z karty. Uszczelka gruba i solidna, więc to też tutaj zabezpiecza ten głośnik przed zamoczeniem portów. I z przodu mamy logo Tronsmart, ponownie sztywna maskownica, od spodu taki gumowy element. No i tutaj mamy włącznik, przełącznik trybu Bluetooth, przełącznik trybu Sound Pulse, mały wyświetlacz, minus, play i plus, czyli regulacja. I jak sobie włączymy, widzimy też diody, które pokazują stan naładowania baterii, diodę, która pulsuje, elementy LEDowe, które też pulsują, bo głośnik jest w trybie parowania. Dwie membrany pasywne po bokach, czyli bogaty bas, dobrej jakości plastiki. I wyłączamy. I ponownie jest dźwięk na wyłączenie. I teraz powstaje pytanie, ile ten głośnik ma watów. No i powiem Wam, że całkiem dobrze, bo ma 50 watów mocy grającej RMS, czyli jak na taki niewielki głośniczek całkiem sporo. No i Bluetooth w wersji 5.3, kodek SBC oraz oczywiście wszystkie protokoły typu A2DP, AVRCP i tak dalej. Bateria ma 8000 mAh, pełne naładowanie to do 5 godzin, no i te 20 godzin podawane jest z wyłączonymi LEDami przy 50% mocy. Ale i tak przy najwyższym poziomie głośności powinno to być około 10 godzin przy wyłączonych LEDach, więc też nieźle. I zasięg na otwartym powietrzu to do około 15 metrów. Bateria ma 8000 mAh. Tak więc podstawy znacie, zabieramy się za testy. Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko, X4 Race, ręczne hamulce do kierownic. Linki do oferty w opisie filmu. Zapraszam Was teraz standardowo na poglądowy test dźwięku. Poglądowy dlatego, że najlepiej posłuchać na żywo, więc jeśli macie okazję, to polecam, ale ja też tutaj przekażę Wam swoje wrażenia poza tymi próbkami. Tak więc lecimy, muzyka rozrywkowa.
No i do takiej muzyki ten głośnik jest stworzony. Tutaj pokazuje swój potencjał, szczególnie z włączonym trybem Sound Pulse, gdzie ten dźwięk jest pełniejszy i mamy nieco mocniejsze basy. Tak więc powiem szczerze, że było naprawdę ok. No i w tym gatunku nie ma to jak słuchawki na głośnikach. Powiedzmy, że było w miarę ok, natomiast daleko do ideału. Jeśli chodzi o muzykę rockową, było naprawdę dobrze. Szczególnie wysokie tony, gitarka. Grało tutaj to bardzo przyzwoicie, tak więc jest ok. You assumed no force could challenge you. Finally, we have returned. No i efekty specjalne i dialogi są wyraziste. Głośnik gra lepiej niż większość głośników telewizyjnych. A wyobraźcie sobie, jakbyśmy mieli dwa takie głośniki połączone razem, ustawione po obu stronach telewizora. Wtedy mamy 100 watów, nie najgorsze kino domowe. Wrogowie! Mamy kłopoty! Ostatni wróg załatwiony. Koniec triumvirat. Naprawiam się. Doładuję tarczę! Strzelam. Kontakt! Mamy do obiektu. Strzelam. Przeładowuję. Mamy szczęście. Jesteśmy w pierścieniu. Mam obiekt w polu widzenia. No i jeśli chodzi o gry, no to też wypada tutaj ten dźwięk nie najgorzej. Oczywiście nie będzie takiego pozycjonowania, czyli szczegółowości tego dźwięku, czy słyszalności kroków jak na słuchawkach. Natomiast jak na głośnik w tej cenie, to te wrażenia były całkiem niezłe. No i jeszcze informacyjnie do tego głośniczka mamy aplikację. Jak mamy już głośniczek sparowany w aplikacji raz, to wystarczy go włączyć. No i mamy tutaj wskaźnik poziomu naładowania baterii. Możemy regulować głośność, wznowić czy spauzować odtwarzanie. Mamy dodatkowe funkcje. Możemy zarządzać wejściami, LEDami, trybem TWS. Możemy wyłączyć voice prompt, czyli te dźwięki przy włączeniu, wyłączeniu i wyłączyć cały głośnik. I tutaj mamy zakładkę z efektami RGB. Mamy 3 do wyboru. Ale można się też przeklikać przyciskiem Power, jakby co. LEDy możemy też jednym przyciskiem sobie wyłączyć, jeśli chcemy, żeby głośnik po prostu grał dłużej. No i co tutaj jeszcze mamy, to Equalizer, czyli podstawowe, tryb Sound Pulse, głęboki bass, Classical, Rock i Customize, gdzie możemy sobie tutaj poustawiać to wszystko po swojemu. Tak więc aplikacja jest opcjonalna, ale jeśli chcecie mieć tutaj większą kontrolę nad dźwiękiem z tego głośnika i nad ustawieniami, to warto sobie pobrać. I zobaczmy jeszcze, czy bez problemu działają treści z pendrive'a i z karty. Na początek pendrive, odtwarzanie powinno się rozpocząć automatycznie. Tryb Deep Bass faktycznie dodaje basu. I możemy wtedy zarządzać z głośnika, czyli przytrzymujemy i mamy kolejny utwór. Tak samo minus przytrzymujemy, mamy do tyłu. Można też zarządzać z aplikacji. No i sprawdzamy kartę microSD, też tutaj dźwięk powinien odtwarzać się automatycznie. OK. Tak jest.
Dokładnie tak samo sterujemy, czyli można przytrzymać, a można to zrobić też z aplikacji. No dobrze, w tej chwili pokazałem Wam już wszystko. Tronsmart to dla mnie solidna marka, jeśli chodzi o głośniki, a miałem okazję testować od nich i średniopółkowe głośniki, jeśli chodzi o wielkość i moc, także prawdziwego giganta z dopiskiem Max, który robił robotę, a dzisiaj mamy głośnik, który jest niewielki, przenośny, nie kosztuje fortuny, a jednocześnie odwdzięcza się naprawdę niezłą jakością dźwięku i dość mocnym samym dźwiękiem w tych gabarytach. Tak więc ciekawa propozycja od tej marki. Aktualne ceny macie w linkach w opisie filmu. Jeśli film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Warto też film udostępnić dalej. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o dźwięku z tego głośnika. Pamiętajcie o subskrybowaniu, żeby być na bieżąco i na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.